Dziś kolejny monitor na moim kanale firmy AOC. Kolejnym monitorem, który Wam dzisiaj zaprezentuję, to jest AOC Q27T1. Monitor, który ma wyglądać, który ma być kolejnym meblem, który ma pasować do naszego wnętrza. Czy w biurze gdzieś postawimy go? Bo to jest monitor, który możemy plecami normalnie ustawić w stronę klienta, gdzieś tam na biurku otwartym możemy mieć go, bo ma zaślepkę na kable i w ogóle jego całe wykonanie. To jest monitor, który jest na nóżce stałej, na stałej wysokości. Jest umocowany. Jego go można w pochyle regulować. Dosyć stabilny, chociaż jak go ustawiamy, jemu kąt, pod jakim on ma tam być, żeby nam się wygodnie pracowało, to on się potrafi chybotać. Ale tylko dlatego, że ten zawias ma po prostu mocny, żeby go po prostu trzymał w tej pozycji, którą ustawimy, żeby nam nie opadał. Ja akurat mam ustawione równo. Niektórzy lubią sobie go pod kątem troszeczkę ustawić do siebie, do góry. Każdy ma różne swoje preferencje. Monitor praktycznie bezramkowy, z trzech stronek nie posiada ramki, czyli całe jakby matryca jest ekranem. I w ogóle moim zdaniem bardzo ładny. Nóżka fikuśna, niespotykana ta nóżka. W środku ma miejsce wolne. Nie wiem jaki jest z tym modelem, ale w poprzednim modelu gdzieś tak przed 4 lat jakimś tam podobną nogę i w ten środek można było Maca Mini włożyć, po prostu postawić i bardzo ładnie to się komponowało. Do tego klawiatura, mysz i mamy schludne, minimalistyczne biurko. I to jest dla takich ludzi właśnie monitor, jak chodzi o parametry. 27 cali, 1440p, 75 MHz. Przy tego typu monitorze naprawdę jest to wystarczające. Dlatego, że to jest monitor do pracy, obejrzenia filmów, gdzieś tam sporadycznego czasami pogrania. Jakby ktoś tam chciał sobie pograć, ale bardziej taki niedzielny gracz. Chociaż gracz, który dużo gra i mu wystarcza 60 Hz czy na 75 Hz, ok. W niektórych przypadkach niektóre osoby będą musiały coś podstawić pod ten monitor, żeby go troszeczkę wyżej unieść. Chociaż jak tak stoi na biurku, na tradycyjnej wysokości, jest ok. Naprawdę nie ma problemu, się komfortowo pracuje na nim, bo już trochę pomontowałem na nim. Ten monitor ma sRGB 107%. Tak. Ideałem by było 100%, ale to nie w tym budżecie i nie tego typu grupa docelowa, jak ten monitor jest kierowany. Tak. Oczywiście, jak rozpakujemy monitor, podłączymy, trzeba go dostosować do swoich potrzeb. sRGB 100% ten tryb trzeba załączyć, bo fabrycznie jest włączony barwa kolorystyczna na ciepłą. To jest przyjemne dla oka przy grach gdzieś tam, ale przy pracy, żeby sobie nie fałszować wyników, czy zdjęcia, czy film, polecam RGB. sRGB tą opcję. Ją można załączyć albo przez aplikację G-Menu czy G-Menu. Wymawiajmy po polsku G-Menu, ja będę mówił. Czy pod przyciskami można to zmienić. Tam można to ustawić w prosty sposób. Jest to łatwe, bo normalnie jest napisane sRGB. Wtedy przy montowaniu filmów czy robieniu jakichś grafik, na przykład na YouTube'a, myślę, że to nie jest złe wyjście. Tylko z tym, że takie półprofesjonalne działania są w porządku. Chyba że mamy kalibrator, dostęp do kalibratora, możemy sobie ten monitor jeszcze skalibrować, żeby to było jeszcze te sRGB takie prawidłowe. Ale to już jest temat na inny film. Tu mówimy o takich prostych wyjściach dla Kowalskiego, tak jak to możecie sobie od razu zrobić. Ja trochę pomontowałem, tak jak wcześniej wspominałem, i naprawdę
daje radę. Ten monitor. Dla kogo ten monitor jest? Do pracy biurowej bardzo fajny monitor, duży, przejrzysty tekst. Tu jest dużo zastosowań i nawet dla hobbysty, jak chodzi o montaż, o robienie zdjęć lub jesteś studentem, potrzebujesz na początek jakiś monitor. Myślę, że on powinien dać radę. Zobaczysz, podziałasz sobie, popróbujesz montowania filmów, obróbki zdjęć, czy czymś się tam pasjonujesz. Naprawdę zobaczysz, że chcesz to robić, wtedy sobie zainwestujesz już większe pieniądze. Powyżej 2000 zł, żeby coś już takiego kupić naprawdę pro, co ci posłuży latami. Dla gracza. Tak. Mówię, że tak. Jak najbardziej. Jak gracie sobie po prostu dla przyjemności, dla rozrywki, nie każdy gra w gry typu Halo Infinity, czy CSGO, czy Overwatch i tym podobne, żeby tutaj walczyć o każdą klatkę, o każdą jakby przewagę w grze. Zostaw subskrypcję na moim kanale. To jest bardzo proste. Na ekranie końcowym masz od tego specjalną ikonkę. Łapkę zostaw pod filmem, bo to też jest bardzo proste. I poświęć chwilę czasu na jakiś komentarz. Napisz mi, jaki masz monitor, z jakiego korzystasz, jaki byś chciał mieć monitor, albo masz jakieś pytanie a propos monitorów. Na razie, cześć, pa.